Kiedyś miałam w szafie rzeczy, których nie nosiłam i nie do końca wiedziałam dlaczego. Teraz po latach wiem, że to zazwyczaj były rzeczy poliestrowe, czyli po prostu, wiesz, sztuczne tkaniny, w których ciało się pociło, albo było w tym zimno, albo gorąco. Dobrej jakości ubrania to jedno, ale później, żeby one przetrwały z nami lata, to trzeba o nie dbać. Zaczęłam właśnie inaczej myśleć o tej garderobie kapsułowej, że ona niekoniecznie musi być bardzo mała, tak jak często się w tych poradnikach widzi, że musisz ograniczyć listę rzeczy tam do, nie wiem, 35 ubrań w szafie. O. Wiesz, wszystkich, łącznie z butami, No. torebkami. To już jest szafa minimalistki, No sorry. właśnie, wtedy już nie wiedziałabym chyba, co założyć. Moda to jest sztuka, tak? Sztuka, jeśli chcemy poznawać, odkrywać, doświadczać, to po prostu nie ma innej drogi, jak musimy się nią zacząć interesować, obserwować, obserwować i jeszcze raz obserwować. Chodzą słuchy, że... Masz się w co ubrać. Ja nazywam się Zofia Kulewicz, jestem stylistką, współwłaścicielką marki odzieżowej Unseen oraz autorką książki o stylu Filozofia stylu. Nazywam się Karolina Maras, jestem influencerką, natomiast bardziej lubię określenie pasjonatkę estetyki, piękna, mody. Jestem autorką książki Retro-Nowoczesna, a prywatnie jestem dentystą. Myślę, że wiele nas łączy, ponieważ obie zajmujemy się modą, ale mam do ciebie takie pytanie. Kim jest dla ciebie stylowa kobieta, Zosiu? No i to jest dobre pytanie. Kim jest stylowa kobieta? Dla mnie zawsze to była taka kobieta, czy to jest taka kobieta, która jest świadoma komunikatu, jaki chce wydawać na zewnątrz, tak? Komunikatu, jaki płynie z jej ubrań, z jej stylu ubrań i jest on zgodny z jej osobowością, tak? Czyli zanim zaczniemy rozmawiać z tą osobą, patrzymy na nią i my już czujemy, jaka to jest osoba. I dla mnie to jest stylowa kobieta. Styl nie ma swojej definicji, tak? Jeśli jesteś stylowy, to jesteś taki czy siaki, tak? Tak, myślę, że to jest świetny opis, bo właśnie nie chodzi tutaj tylko o to, że ktoś jest dobrze ubrany, ale właśnie o ten komunikat, który się wysyła. Myślę, że naprawdę nie da się tego lepiej określić. Mam do ciebie kolejne pytanie. Powiedz, czym jest szafa kapsułowa, o której dzisiaj mamy rozmawiać? No właśnie, dużo mitów słyszę na temat szafy kapsułowej, a że miałam przyjemność ją tworzyć przez ponad 8 lat, pracując jako stylistka z indywidualnymi klientami, to ja zrozumiałam, że szafa kapsułowa to nie jest to, co czasami pierwsze przychodzi nam na myśl, czyli kolory beż, czarny, jeans, szary, tak, grafit i odcienie bieli i że to jedyna droga do zbudowania szafy. To jest jedna z dróg do zbudowania szafy kapsułowej. Powiedziałabym, że najłatwiejsza, ale też dająca efekty, bo faktycznie te kolory łatwo się ze sobą łączą i to ułatwia kobietom po prostu tworzenie codziennych stylizacji. Natomiast to nie jest jedyna droga do stworzenia kapsułowej szafy. Jeżeli kochamy mocne kolory, jeśli kochamy wzory, jeśli kochamy falbanki, nie wiem, lubimy styl boho, lubimy styl vintage i tak dalej, też możemy stworzyć szafę kapsułową w tym danym stylu, tak? Dla mnie przede wszystkim szafa kapsułowa to oznacza to, że tworzymy szafę w sposób przemyślany, tak, że kupując jakieś ubranie, myślimy, do ilu rzeczy ono nam będzie pasować, tak? Ile stylizacji z tego stworzymy, na jakie okazje założymy i że tak po prostu bardziej zaczynamy tworzyć te szafy w taki sposób zaplanowany i że będziemy wiedziały właśnie, kiedy z czym to nosić. Oczywiście, ja jestem kobietą i wiem, że czasem sobie możemy kupić coś, co po prostu będzie na jedną okazję i po prostu wyglądamy w tym super i trudno, może to nie wpisuje się w szafę kapsułową i to też nie jest błąd i nie powinniśmy sobie z tego powodu wyrzutów sumienia robić, bo raz kiedy po prostu mamy taką potrzebę. Natomiast budowanie takiej szafy kapsułowej uważam, że to jest bardzo dobry krok, patrząc na to, jak mnóstwo szaf porządkowałam i jak wiele ubrań musiałyśmy wyrzucić, bo były to po prostu ubrania niepraktyczne, niepasujące do innych rzeczy. Nie wiem, jakaś wełniana, ciepła sukienka z krótkim rękawem, czy tam nawet na ramionczkach, a z grubej tkaniny, tak? Zupełnie niepraktyczna rzecz, więc dla mnie przede wszystkim właśnie to jest takie budowanie szafy, w której elementy będą się ze sobą łatwo łączyć, zachowując przy tym swój styl. I powiem ci, że to jest też taka definicja tej szafy, do której ja na przestrzeni lat tej mojej pracy doszłam.
Co faktycznie było dla mnie takim zaskoczeniem, kiedy odkryłam, że te rzeczy nie muszą być właśnie w bezpiecznych kolorach, czy nie muszą być jednokolorowe, bo wiadomo, łatwiej jest je do siebie wtedy dopasować, ale że możemy stworzyć kapsułową szafę z kolorowych rzeczy, w której będą również printy, czy jakieś takie, wiesz, nieco odjechane rzeczy, ale właśnie, że chodzi o to, żeby te elementy były komplementarne, żeby móc dopasować te ubrania do więcej niż, wiesz, jednej stylizacji. I dzięki temu to też są często faktycznie ubrania proste, ale nie tylko, bo i takie odjechane możemy założyć mieć w różny modowe sposób. rzeczy. Dokładnie. I po prostu w zależności od dodatków możemy je, wiesz, ograć i nadać im całkowicie inny charakter. Tak. Także Mało tego, ja jeszcze dodam, że często definiujemy na przykład czarną marynarkę jako ponadczasowy element w szafie, albo nie wiem, dżinsy ponadczasowy element w szafie. Ale ja mam na przykład swoją taką bomberkę, taką po prostu typowo hip-hopową, jak jeszcze z moich czasów, kiedyś tak ubierałam, kupioną w Nowym Jorku, która do dziś mi służy i ona w życiu by się nie wpisała w coś ponadczasowego, a jednak jest, tak? Więc czasami jakieś takie rzeczy nietypowe, bardzo modowe, które wpiszą się w nasz styl, naszą sylwetkę, mogą też przetrwać z nami w szafie przez lata, więc nie musimy tego sprowadzać wyłącznie do tych podstaw, których absolutnie, których jakby nie chcę ujmować, bo one oczywiście są ważne i ułatwiają i jest to jedna z dróg, natomiast nie jest to jedyna. tak, one na pewno będą takim dobrym drogowskazem na początku. Szczególnie dla na kogoś, początku. Tak, kto właśnie jeszcze nie wie, jak do końca budować tę szafę, co w niej w ogóle powinno się znaleźć, ale myślę, że może to być po prostu taką bazą, na której potem można coś budować, kiedy może trochę bardziej się wyczuje te połączenia, te elementy garderoby, zobaczymy, w czym faktycznie chodzimy, co z czym łączymy i wtedy właśnie na przykład odważymy się na coś. Super to powiedziałeś, że się coś wyczuje, tak? Bo właśnie to jest to, że w modzie się do pewnych rzeczy dojrzewa, tak? Że kupię sobie takie coś, może na początku jeszcze to nie jest coś, co czuję, ale na przykład z czasem dojrzeję do tego, tak? Albo na przykład kupię coś, do czego nie jestem przekonana, ale jednak później się okazuje, że jest fajne, że mi służy i tak dalej. Każda z nas przez to przechodzi i to jest naturalny proces rozwoju i budowania tego swojego stylu. To ja ciebie coś zapytam. Też często obserwuję takie pytanie, gdzieś tam mi się wyświetla w komentarzach i nie tylko. Czy żeby być stylową kobietą, to trzeba mieć mnóstwo ubrań i dużo pieniędzy? Wiesz co, ja mam wrażenie, że wręcz przeciwnie i paradoksalnie im więcej tych ubrań, tym trudniej jest później to wszystko ze sobą zestawić i wiesz, mamy w szafie po prostu 100 rzeczy i mamy wrażenie, że nic do siebie nie pasuje, bo właśnie tak jak wspomniałaś wcześniej, wśród nich znajduje się na przykład top na ramionczkach, ale wykonany z wełny i tak naprawdę te rzeczy są często niepraktyczne, a ograniczając ilość rzeczy, ale wybierając właśnie te, które pozwolą nam na wiele połączeń, tak naprawdę sprawimy, że ta szafa będzie taka pełna i pozwoli nam na po prostu wiele możliwości. Także myślę, że paradoksalnie duża ilość rzeczy wcale nie jest tutaj podpowiedzią, bo możemy się też zacząć gubić tak naprawdę w tym, co mamy. Wiesz, ta szafa jest wypchana po brzegi, torebki się wysypują. Przeszłam przez taki etap, więc mogę to dobrze zobrazować. I myślę, że to nie jest dobra droga. A jeżeli chodzi o finanse i budowanie tej szafy, no to teraz, kiedy możemy te rzeczy dostać z drugiej ręki... I ty jesteś tego świetnym przykładem. Dokładnie. Naprawdę wiem, że nie trzeba mieć dużych środków, żeby móc się naprawdę dobrze ubrać w rzeczy wykonanych z porządnych tkanin też. Tak, z drugiej ręki. Tak, dokładnie. Zastanawia mnie też jedna kwestia. Kiedy chcemy zacząć budować tą taką kapsułową garderobę i jak w ogóle zacząć to robić? Bo jak myślę sobie o tym ze swojej perspektywy, to widzę takie dwie drogi. Albo powolna wymiana, wiesz, tych elementów na takie porządniejsze, czy takie dokupowanie do niej tych elementów, które będą w tej szafie kapsułowej, albo po prostu wielka rewolucja. Czyli wiesz, poświęcamy na to cały dzień czy dwa, wyrzucamy wszystko na podłogę, po kolei przeglądamy, co tam mamy i pozbywamy się tych rzeczy bez sentymentów. Tylko pytanie, czy wtedy nie będziemy trochę w sytuacji, w której nie mamy co na siebie założyć, bo jeszcze nie mamy tych nowych rzeczy. I jak to z twojej perspektywy wygląda, ponieważ pracujesz z klientkami i w jaki sposób to robicie? Tak, wiesz co, dla mnie takim pierwszym krokiem jest gruntowny przegląd szafy, tak? Czyli nie zakupy, nie idziemy od razu, nie planujemy budżetu, nie oglądamy Instagrama i Pinterestu i nie kupujemy sobie nowych rzeczy, tylko najpierw zaczynamy od szafy. Od tego, co już jest w tej Od tego, szafie. co jest w tej szafie. Jakby ten przegląd szafy ma być takim momentem, w którym my robimy sobie trochę rachunek sumienia. Trochę zderzamy się z tymi ubraniami, które wyciągamy z szafy, bo tam są pewne historie.
kupiłam tę sukienkę na pierwszą randkę, tak? Nie wiem, kupiłam ten płaszcz pod wpływem emocji. Tutaj na przykład nie przemyślałam tego zakupu, tak? To jest wszystko okej, jesteśmy tylko ludźmi, Tak. sorry. I po prostu popełniamy czasami błędy często. Zresztą moda jest związana z emocjami, więc to normalne, że nieraz po prostu coś tak w napływie jakichś impulsów kupujemy. Byle nie za dużo, bo to wtedy już może prowadzić do złego. Ale ten moment, kiedy robimy przegląd szafy, kiedy właśnie przyglądamy się tym naszym ubraniom, tym naszym wyborom dotychczasowym i szczerze odpowiadamy sobie na takie pytanie, czy ja to lubię, czy ja się w tym dobrze czuję, czy jak ja to zakładam, to mam ochotę wyjść do innych, czy mam ochotę w tym wyjść do pracy, czy mam ochotę się zobaczyć z ludźmi. I tu jest ważne, żeby być takim szczerym ze sobą, nie to, co inni o mnie pomyślą, tylko to, co ja myślę na ten temat, tak? Bo to jest twój styl, to ty go tworzysz i on nie ma definicji, tak jak powiedziałyśmy na początku, więc on ma być twój taki, jak ty chcesz, żeby on wyglądał. Więc taki proces przeglądu szafy połączony z pewną refleksją na temat tego, co w niej mamy i zastanowienie się, czego tam brakuje, czyli też przyjrzenie się na przykład ubraniom, które już zostaną, w jaki sposób je możemy jeszcze połączyć, tak? I na tej podstawie tworzyć sobie wstępną listę zakupów. Ja pomyślałam o tym, co powiedziałaś, bo ja jestem tego idealnym przykładem. Sukienka, którą miałam na pierwszej randce i faktycznie z moim partnerem jesteśmy ze sobą 3 lata i nadal mam w szafie tę sukienkę, którą miałam na tej pierwszej randce. Nie zakładam jej często, ale ona niesie tyle wspomnień, że jak ją założę, wiesz, raz w roku, to te wspomnienia w jakiś sposób ożywają. Myślę, że wtedy takie ubrania, które są dla nas w jakiś sposób ważne, można zostawić, byle nie przesadzić, tak jak mówisz, bo to też nie chodzi o to, żeby pozbyć się wszystkiego, ale żeby podejść do tego właśnie na zasadzie takiego poważnego rachunku sumienia i pomyśleć, jak ja się w tym czuję. Bo pamiętam też właśnie, jak to było, myślę, że z 10 lat temu, jak miałam rzeczy, które mi się podobały i nie rozumiałam, dlaczego ich nie noszę. A teraz z perspektywy czasu wiem, że ja się w nich raz, że nie czułam, a dwa, że były wykonane z tkanin, które były dosyć nieprzyjemne. Coś może być pięknego, ale to nie jest nasz styl. I my nie będziemy ani w tym wyglądać, ani w tym się czuć. Jak ja podziwiam twój styl, pewnie wiele stylizacji, które bym włożyła, to wyglądała w nich dziwnie, bo to nie byłabym po prostu ja. Tak? I na odwrót. Jest się przebranym takim wtedy, a nie ubranym, prawda? Więc ten proces budowania swojego stylu, no to jest proces, to jest taka droga, którą się gdzieś tam odkrywa razem ze sobą. I to też mam wrażenie, że nie ma końca i ewoluuje, bo ja widzę u siebie takie fazy, na przykład, wiesz, parę lat temu można mnie było spotkać tylko w beżach i brązach. W ogóle odeszłam od czerni, którą nosiłam notorycznie w liceum. Byłam ubrana od stóp do głów na czarno. Potem odeszłam od tych kolorów, zaczęłam potem znowu do tej czerni wracać. Parę lat temu wróciłam nawet do kolorów, co już było, wiesz, takim szaleństwem w tym beżu, więc są takie fazy na różne rzeczy i to też jest fajne, bo ta moda może być zabawą, a widzę, że dla wielu kobiet to jest powód takiego wręcz stresu, wiesz, że nie wiedzą, co mają założyć, jak one w tym będą wyglądać, co ktoś powie, a fajnie jakby do tego podejść z takim trochę większym właśnie luzem i trochę popróbować, pobawić się tym. To jest coś, o czym ja na przykład właśnie mówiłam w swojej książce, po prostu dzieląc się tam tym moim podejściem, żeby czasami potestować, ubrać coś, co może nie byłoby naszym pierwszym wyborem, ale żeby zobaczyć, jak w tym będziemy wyglądały i jak się w tym będziemy czuły. Bo dla mnie na przykład to było bardzo dużym odkryciem, kiedy zaczęłam zakładać rzeczy, które wydawały mi się zupełnie nie dla mnie, a okazało się, że czuję się w nich świetnie. I dokładnie tak jest. Mało tego, jak ja pracując jeszcze z klientami, to ja do dziś mam tak, że nieraz odkrywam. Coś widzę na wieszaku, ale dopiero jak ktoś coś włoży, to mówię tak, okej, to jest to. I tak, jak już robimy ten przegląd szafy, to później zawsze pojawia się pytanie, co z tymi ubraniami potem, tak? Kiedy już wyciągamy je z szafy, tam w szafie zostały tylko te rzeczy, które lubimy, nosimy, mamy z czym połączyć, no ale co z tymi, których nie nosimy? Tutaj w zależności od tego, czy te rzeczy, wiesz, są zniszczone, bo często w szafie trzymamy rzeczy, które tak naprawdę już się nie nadają do użycia. I podejrzewam, że jak przeglądasz szafy, to wiele takich znajdujesz, bo ja sama gdzieś towarzyszyłam przy porządkowaniu kilku szaf i zauważyłam, że była masa rzeczy, które już były, wiesz, poniszczone, powyciągane i w ogóle nie nadawały się do noszenia, ale nadal w tej szafie uparcie siedziały. Więc jeżeli mamy takie rzeczy, no to niestety trzeba się ich po prostu pozbyć i wyrzucić. Natomiast
Natomiast umówmy się, takich rzeczy nie ma wielu. To wyrzucanie ubrań nie jest jakimś takim, wiesz, notoryczną sprawą, bo wiele ubrań po prostu możemy oddać, jeżeli nie chcemy sprzedawać ich, bo nie mamy na to czasu, chociaż myślę, że to jest też bardzo fajną opcją, to możemy je po prostu oddać, wiesz, do kontenerów dla potrzebujących. Natomiast są też w ogóle punkty, które na przykład zajmują się sprzedażą ubrań za nas, takie komisy, więc to też jest bardzo fajną opcją i jest naprawdę masa możliwości, co z tymi ubraniami zrobić. Tak, czy wysłać do różnych fundacji. Dokładnie. Dokładnie, albo na portalach wystawić tych, gdzie można rzeczy z drugiej ręki sprzedać. Tak. Zapytać koleżanek, czy któraś by nie chciała. Dokładnie, wymienić zrobić się. taką wymianę. To jest No. też fantastyczne i ja osobiście bardzo to lubię robić, bo zawsze znajdziemy wzajemnie w swoich szafach coś, co tamtej już się może, wiesz, opatrzyło, już Tak. to wynosiła. Tak, bo czasem ubrania się nudzą. To też jest Tak. taka kwestia, że ubranie jest fajne, pasuje do mnie, ale mi się znudziło na przykład, Tak. nie? I możemy się wtedy z Że kimś wymienić. każda z nas tak ma i wtedy można po prostu dać mu drugie życie, a jest to naprawdę w tych czasach bardzo łatwe, bo tych miejsc, gdzie można je wystawić, jest mnóstwo. Plus to, co ja w ogóle też bardzo lubię, to jest przeróbka ubrań. I przez to, że tych rzeczy vintage'owych i z drugiej ręki dużo kupuję, no to niejednokrotnie zdarza się, że one po prostu, wiesz, potrzebują czasami jakiejś drobnej renowacji, a czasami jakichś po prostu przeróbek, bo często te rzeczy są za duże. W tych rzeczach z drugiej ręki tak naprawdę nie patrzymy za bardzo na rozmiar, tylko na to, jak one wyglądają, bo te rozmiary, wiesz, na przestrzeni lat różnie się kształtowały, więc ja tam nigdy nie patrzę, czy to jest, wiesz, 32, 48 czy 44, bo to jest tam bez znaczenia, ale posiadanie dobrej, sprawdzonej krawcowej tutaj jest po prostu najlepszym pomysłem, bo często z tych rzeczy możemy naprawdę wiele wyciągnąć, wiesz, czy przerobić, nie wiem, długą sukienkę na spódnicę. To są takie przeróbki, które też ja bardzo lubię, bo wtedy stworzymy całkowicie inne ubranie o innym charakterze. A jaka jest satysfakcja potem z tego, nie? Że masz coś takiego swojego, jakbyś Dokładnie. była projektantką i sama sobie to zaprojektowała, nie? Tak, dokładnie. No. Co jeżeli mamy osobę, która nie wie, w czym dobrze wygląda, mówi, że po prostu ona się nie umie ubrać, nie wie, co ma założyć, w czym wygląda dobrze, jak to wszystko dopasować i co wtedy, wiesz, zrobić z taką osobą, jak stworzyć taką garderobę, bo też ta osoba nie potrafi często powiedzieć, w czym tak naprawdę czuje się dobrze i myślę, że to jest takie trudne wtedy budowanie szafy Tak. z kimś, kto tak naprawdę jeszcze nie ma tego swojego stylu zbudowanego. No, tak, bardzo fajnie, że zadałaś to pytanie, no bo dotychczas mówiłyśmy, jak się czujemy w tym i tak dalej, ale też mam doświadczenie, pracując z kobietami, że nie każda wie, w czym się dobrze czuje, tak? Właśnie nie każda ma to poczucie estetyki. Na przykład ktoś jej się podoba, jak wygląda, ale sama nie wie, jak to przełożyć na siebie, tak? I dla niej jest to wyzwanie. Tutaj ja bym widziała takie, powiedzmy, dwie drogie rozwiązania. Albo wynajmujemy sobie stylistkę. To musi być osoba, która ma taki gust, który bardzo trafia w nasze preferencje, której stylizację, czy styl, czy to, jak ubiera innych, jej estetyka trafia w nasze gusta. Więc to jest podstawowe, to tak jak wybieramy, nie wiem, fotografa na swój ślub, to oglądamy dotychczasowe zdjęcia jego, tak, portfolio, czy architekta swojego domu i tak dalej, to oglądamy dotychczasowe prace, tak samo w przypadku stylistki. Więc to jest pierwsza kwestia. Można w taki sposób to zrobić, albo można po swojemu. Ja jestem zwolenniczką metody krok po kroku. Pamiętać o tym, że moda to jest sztuka, tak? Sztukę, jeśli chcemy poznawać, odkrywać, doświadczać, to po prostu nie ma innej drogi, jak musimy się nią zacząć interesować, obserwować i jeszcze raz obserwować, tak? Czyli obserwować fajne konta na Instagramie, obserwować Pinterest, szukać takich pewnych zależności, gdzieś tam obserwować, co, na przykład, nie wiem, zobaczymy jakąś pięknie ubraną kobietę, to trochę sobie tak przeanalizować, a co takiego nam się w niej podoba? Dlaczego akurat to nas jakoś tak zatrzymało nasz wzrok na niej, tak? Żeby gdzieś tam sobie tak wewnętrznie starać odkrywać tą modę. To będzie oczywiście dłuższy proces i tak dalej, ale myślę, że w perspektywie czasu nawet może ciekawszy. Zaprocentuje to, że będzie to takie nasze. Tak, więc ja jakbym miała tak doradzić, to po prostu dwie takie drogi. Albo zlecamy specjaliście, który nam to zrobi, albo po prostu sami, ale gdzieś tam ćwiczymy sobie to oko. Powiedziałaś taką ciekawą rzecz właśnie o tym, żeby znaleźć kogoś, kto odpowiada nam też stylem, że to nie jest tak, że każdy zbuduje, wiesz, garderobę pod nas, w której my będziemy się czuć świetnie w tych rzeczach, która będzie 100% zgodna z nami, tylko że jednak, żeby to był ktoś, kto będzie nam odpowiadał. No w zasadzie
tak jak z wyborem każdego, prawda? Czy to idzie się nawet do stomatologa, wiesz, w momencie, w którym robimy jakieś takie estetyczne wypełnienia, to tak trochę z mojego świata, też patrzymy na pracę innych, żeby to było po prostu coś, co będzie nam wizualnie efektem odpowiadać. Także myślę, że to jest... bo stylistka będzie się kierować swoim wyczuciem estetycznym. Zastanawiam się też tak, wiesz, nad tym, czy taka szafa kapsułowa jest dla każdego, bo jednak jest, myślę, że sporo kobiet, ale nie tylko. To się przypisuje trochę jako taka, wiesz, kobieca cecha, że kobiety lubią mieć dużo rzeczy. No i pytanie, czy to rozwiązanie się sprawdzi u każdego, czy niekoniecznie? Nie u każdego. Okay. Myślę, że widziałam tyle szaf, że nie mogłabym stwierdzić, że szafa kapsułowa jest dla każdego, bo i przyjeżdżałam do szaf, gdzie naprawdę było bardzo dużo kolorów, wzorów, do szaf, gdzie kobiety po prostu kochały mieć dużo tych torebek, dużo butów. Sukienki miały najróżniejsze kolory, wzory, wiesz, struktury materiałów i tak dalej. I ja widziałam, że tam, gdybym zaczęła w ogóle temat szafy kapsułowej, to byłoby to niezgodne z nimi. Myślę sobie o swojej garderobie, która jest trochę ze względów zawodowych duża, natomiast... No, tak, domyślam się, że bardzo mała nie jest. Tak, natomiast, co ciekawe, ja w niej widzę bardzo dużo takich cech kapsułowości. I chyba to też sprawia, że zaczęłam właśnie inaczej myśleć o tej garderobie kapsułowej, że ona niekoniecznie musi być bardzo mała, tak jak często się w tych poradnikach widzi, że musisz ograniczyć listę rzeczy tam do, nie wiem, 35 ubrań w szafie. O. Wiesz, wszystkich, łącznie z butami, torebkami. To już jest szafa minimalistki, No sorry. właśnie, wtedy już nie wiedziałabym chyba, co założyć, ale myślę sobie o tym, że te moje rzeczy, których jest sporo, one nadal wszystkie do siebie, może wiadomo, że nie wszystkie, każda do każdej pasuje, Tak. ale że tam można stworzyć naprawdę wiele połączeń i że mam tylko takie pojedyncze rzeczy, których nie zestawię na wiele różnych sposobów, więc nawet taka duża szafa może być w jakiś sposób kapsułowa, tylko chyba musi być też po prostu przemyślana w tym wszystkim, a nie taka, wiesz, pod wpływem chwili i trendów, bo myślę, że to jest tym kłopotem, kiedy coś jest modne w tym sezonie, te, wiesz, mikrotrendy takie, które po prostu kupujemy, bo akurat teraz jest, wiesz, na to sezon. Tak, te mikrotrendy to jest coś, co ja też zrozumiałam, że mamy w modzie takie dłuższe trendy, ale też takie mikrotrendy, że coś jest po prostu na chwilę, jest wow i po prostu patrzysz i to wywołuje jakieś emocje w tobie i mówisz, kurde, chcę to włożyć. Muszę to mieć, każdy to ma. Muszę to mieć, jak nie wiem, chcę to włożyć, a później dosłownie mija, nie wiem, 3-4 miesiące. Dokładnie. I ty masz już tak... To nie tak, że w przyszłym roku już tego nie założysz. Ty tego nie założysz już, wiesz, jesienią, kiedy kupiłaś to wiosną, więc to jest po prostu ostatnia głupota. No ale z drugiej strony to jest to, co widzimy często, wiesz, gdzieś w sklepach takich... fast fashion, gdzie po prostu wszystko jest szybko, zmienia się cały czas, te kolekcje pędzą do przodu i po prostu nie nadążasz już za tym, kiedy one wychodzą. Tak, dlatego budowanie swojego stylu jest takie ważne w tym, żeby się w tym wszystkim odnaleźć, bo to ci pozwala wybrać z tego asortymentu to, co pasuje do ciebie. A też takie częste pytanie, które słyszę od kobiet, czy w popularnych sieciówkach można się stylowo ubrać? No, to jest dobre pytanie. Wiesz co? Myślę, że stylowo można, tylko tam jest taka duża ilość rzeczy, że żeby znaleźć coś faktycznie, wiesz, takiego dla nas, musimy mieć już jakąś taką świadomość tego naszego stylu i co najważniejsze, pytanie, czy się ubierzemy, wiesz, stylowo, może tak, ale pytanie, jaka będzie jakość tego, bo przez jeden sezon może to będzie wyglądać fajnie i stylowo, ale czy w przyszłym roku ta rzecz nie będzie powyciągana, zmechacona, zniszczona? Zależy, wiesz, są sieciówki wyższej i niższej jakości, więc myślę, że jeżeli pójdziemy w jakieś, wiesz, takie naprawdę najtańsze rzeczy, te gorszej jakości sieciówki, no to po prostu te rzeczy nam nie będą służyć długo. Natomiast myślę, że jeżeli chodzi o sam aspekt wizualny, tak, jak najbardziej, ale wiesz co, ja też bardzo słabo znam ofertę tych sieciówek, rzadko do nich teraz zaglądam, ale myślę, że wiesz, no, pracujesz z różnymi klientkami, z różnymi budżetami też, więc podejrzewam, że odwiedzacie bardzo różne miejsca, więc tak naprawdę myślę, że tutaj, wiesz, ty możesz nam powiedzieć więcej na ten temat, jak to widzisz, bo podejrzewam, że no, ze względów zawodowych trochę musisz tę ofertę, wiadomo, znać. Tak. To zacznę od tego, że tak odpowiadając wprost na twoje pytanie, czy... bo ja je zadałam, to było moje pytanie. Na pytanie, czy można się stylowo ubrać w sieciówkach? Tak, można, zdecydowanie. Nawet powiedziałabym, że dla mnie, jako dla stylistki, to najłatwiej jest pójść do sieciówek, bo tam są rzeczy modne,
ładne, robiące wrażenie w różnych kolorach, w różnych stylach i tak dalej. Więc jakby zdecydowanie najłatwiej mi jest pójść do tych najbardziej popularnych sieciówek i tam sobie pracować z klientem, stworzyć stylizację, tak? Chyba że ma wymagania premium, to jest, czy tam luksusowe marki, to oczywiście to tam nie. Ale jeśli to trafia gdzieś tam w jego gusta, takie, czy tam potrzeby takie, to jest okej. Natomiast, tak jak wspomniałaś co do jakości, jest tam loteria, tak bym powiedziała. Bo nie powiem, że wszystkie ubrania z sieciówek są beznadziejnej jakości i następnego roku już nam się nie nadają, bo to nie jest prawda. To prawda. Są ubrania, które przetrwają z nami sezony stamtąd. Są też ubrania z dobrym składem. Są naprawdę ubrania, które mogą nam posłużyć do wielu stylizacji i tak dalej. Więc jest tam loteria. Ja bardziej nie lubię sieciówek ze względu na etykę tworzenia i ekologię i to, jak powstają te ubrania, bo też tego nie wiemy. Większość ubrań wiemy, że jest produkowana czy tworzona w Bangladeszu. Jest mnóstwo dokumentów, które pokazują, jakie są tam warunki pracy, ile tam ludzie zarabiają i tak dalej. I jest to bardzo przygnębiające, jak się to ogląda. Więc ze względu na to nie lubię tam kupować i nie lubię ich polecać. Właśnie z podobnych względów też tam raczej nie zaglądam. Chodzi o tą szybką modę, warunki pracy i jest to... Ja mam potem, wiesz co, szczerze, ja mam trochę takiego kaca moralnego, Tak. wyrzuty sumienia, że jednak nie do końca czuję się z tym okej, bo tak jak mówisz, tam można dostać rzeczy o dobrym składzie. Tylko faktycznie trzeba trochę przegrzebać i tych metek poczytać, bo nie zawsze po prostu, nie każda rzecz będzie miała tam dobry skład. Myślę, że to będą jakieś takie bardziej pojedyncze perełki i musimy tego po prostu szukać. Jest to do zrobienia. Tylko właśnie zawsze gniecie mnie trochę ta etyka tworzenia i wpływ na środowisko, to, co potem się dzieje z tymi rzeczami w tej szybkiej modzie, więc Tak. to jest... No i to, że dużo jest tam takich, wiesz, trendów, które tu i teraz robią na tobie wrażenie, ale właśnie niekoniecznie będziesz chciała je nosić później. Dużo ludzi, ja też odpowiem na takie jedno pytanie, które mi się od razu nasunęło, że dużo ludzi się zastanawia, z czego wynika, że na przykład w sieciówce dany jakiś materiał, nie wiem, kaszmir, wełna merino kosztuje dużo mniej niż na przykład w markach takich tak zwanych slow fashion, czyli takich polskich, na przykład lokalnie produkowanych i tak dalej. Odpowiedź jest prosta, bo produkcja w Bangladeszu w holendarnych ilościach, typu 100 000 sztuk i tak dalej, bo tak to jest produkowane globalnie, za jeden model t-shirtu, no to od razu powoduje, że cena jest inna. I to tylko z tego wynika. Plus musimy pamiętać o tym, że jakość materiału to nie tylko nazwa. Tak? Czyli, że na przykład to nie jest tak, że wełna merino zawsze jest takiej samej jakości. To jest coś, o czym pomyślałam od razu właśnie, kiedy mówiłam, że można znaleźć wełniany płaszcz w sieciówce. Można, tylko jaka jest ta wełna? A propos w ogóle rzeczy wełnianych, to moim absolutnym faworytem tutaj jest odzież z drugiej ręki, szczególnie jakaś vintage'owa. Dlatego, że ta wełna, która już, wiesz, przetrwała kilkadziesiąt często lat i jest nienaruszona, nie taka, wiesz, nie jest jeszcze taka krucha. Faktycznie mam takie płaszcze już od wielu, wielu lat i one są w ogóle nienaruszone. Jakieś takie, wiesz, płaszcze z wielkich domów mody znalezione gdzieś za, wiesz, kilkaset złotych w jakichś vintage shopach, więc no wydawałoby się, że już drożej, ale jeżeli takie ubranie, wiesz, w sklepie kosztowałoby, nie wiem, z 15 000, a tutaj kupuję je za 300-400 zł, no to myślę, że to jest bardzo dobra zdobycz i później to ubranie naprawdę przez wiele, wiele lat wygląda fantastycznie i właśnie szczególnie płaszcze znajduję z drugiej ręki, bo one często są zachowane w bardzo dobrym stanie i długo służą. Tak, bo dokładnie jest tak, że składy, ja to wiem znowu z doświadczenia jako współwłaścicielka marki odzieżowej, że możemy kupić metr danej tkaniny, nie wiem, z wiskozy, z tencelu za kilka złotych, a możemy kupić za kilkaset złotych. I to na cenę wpływa to, jak ona jest wykończona, ten materiał, jakie są te włókna, jakie procesy zostały poddane i tak dalej, i tak dalej. No, gramatura, nie tylko, więc... I gdzie, w jakim kraju zostało to produkowane, tak? W jakiej technologii, więc sama nazwa na metce jeszcze nam nie daje żadnej gwarancji. Też na przykład obserwuję często takie pytania, że na przykład ktoś mówi, kupiłem sobie wełniany płaszcz, ale nie jest ciepłe. Bo wełna może być cieniutka. Dokładnie. I może nas wcale nie grzać. Moja marynarka też jest z wełny i z jedwabiu, w większości z wełny i
jakbym z tego miała płaszcz, to by mnie nie grzało, więc to jeszcze nie daje nam gwarancji, że ta grubość, mało tego jeszcze, to powiem tak bardzo przewrotnie, ale że taki na przykład poliestrowy płaszcz, ale gruby, włochaty, może nam dać więcej ciepła niż ta cienka wełna, tak? Więc też nie możemy samym składem się sugerować, ale indywidualnie przykładać do siebie te ubrania, zobaczyć jak się w nich czujemy, czy one właśnie dadzą nam to ciepło, czy jeśli na przykład to jest ubranie letnie, to czy będzie dla nas przewiewne, czy będzie delikatne dla skóry naszej, bo to też jest bardzo indywidualna kwestia. Tak, Jedni z nas, dokładnie. wiesz, ktoś zakłada sweter i czuje, że on go drapie, a ktoś inny założy i go w ogóle nie drapie. I to też jest, no takie mamy odczucia. Tak, ja właśnie jestem jedną z tych osób, której, wiesz, nic nie drapie i mogę założyć każdą wełnę, Tak? O, a ktoś no. dotyka i mówi, Boże, jak ty możesz w tym w ogóle, wiesz, siedzieć. Aha, no. Także na szczęście, ale tak jak mówisz, Słuchaj, to masz grubą skórę. gruboskórna, ale wełna wełnie nierówna i jedwabowi nierówny, Tak. także trzeba po prostu, tak jak mówisz, indywidualnie zobaczyć, przymierzyć i zrobić te zakupy w taki sposób przemyślany. Też nie rzucać się w taką pułapkę tego, że coś jest wełniane, to będzie na pewno okej. Każdy zakup musi być po prostu przemyślany i wtedy jest większa szansa na powodzenie w tej szafie. Niemniej zachęcamy do sprawdzania składów, Tak. bo one oczywiście zwykle są jednym z czynników determinujących jakość. Jeżeli chodzi właśnie jeszcze o te składy ubrań, że tak jak wspominałam wcześniej, kiedyś miałam w szafie rzeczy, których nie nosiłam i nie do końca wiedziałam dlaczego. Teraz po latach wiem, że to zazwyczaj były rzeczy poliestrowe, czyli po prostu, wiesz, sztuczne tkaniny, w których ciało się pociło, albo było w tym zimno, albo gorąco, bo te ubrania po prostu nie oddychają. Teraz mam w szafę złożoną, myślę, że prawie w 100% z naturalnych tkanin i To lepiej niż ja. Wiesz co, jakieś pojedyncze spodnie, myślę, że znalazłyby się sztuczne, chociaż nie wiem, czy w 100%, ale jakoś tak już po prostu, wiesz co, powydawałam część tych rzeczy też gdzieś z tych sztucznych tkanin, bo komfort dla ciała jest po prostu dużo, dużo większy. Zimą w tych poliestrowych spodniach było mi zimno, latem czułam się, wiesz, jak w worku taka ugotowana, więc to się w ogóle nie sprawdzało, ale pytanie... Wiesz, czym się kierować przy szukaniu tych naturalnych tkanin, na co zwracać uwagę? Myślę, że to jest taki ciekawy temat tutaj dla odbiorczyń, bo pamiętam, że ja sama, kiedy wiesz, na przestrzeni lat zdobywałam wiedzę o tych tkaninach, to ciężko mi było gdzieś tam, wiesz, że znaleźć, co tak naprawdę będzie dobre, czego szukać, jakie domieszki będą okej, z czego kategorycznie zrezygnować. Tak, to z takiej podstawowej wiedzy na temat tkanin to dzielimy je na 3 rodzaje, tak? To mamy syntetyczne, sztuczne i naturalne. I te, na które powinniśmy w szczególności uważać, to są te pierwsze, czyli syntetyczne. I to łatwo zapamiętać, bo to jest poliester, poliamid, akryl, nylon. Tak. No i elastan. Elastan już nie jest taki zły, bo czasami nawet dobrze jak Czasami jest. pomocny. Czasami pomocny, dokładnie. Ale jakby wystarczy zapamiętać te 5 nazw. Pozostałe, czyli czy to mamy pochodzenia zwierzęcego, wełnę, moher, wełnę wielbłądzią, alpakę i tak dalej, czy pochodzenia roślinnego, bawełna, len, ramia, tencel i tak dalej, to są materiały, które w zależności od tego, w jaki sposób zostały przetworzone te włókna, w jaki sposób wykończone, do jakiej tkaniny, rodzaju tkaniny użyte i tak dalej, mogą nieść ze sobą pewne zastosowanie no już właśnie w naszej garderobie, tak, czy na naszych ubraniach mam na myśli. No i nie ma czegoś takiego, że jakby, nie wiem, to włókno jest najlepsze, a to jest najgorsze. Poza tymi wspomnianymi tymi syntetycznymi, na które raczej no zdecydowanie polecam raczej ich unikać. Chociaż to też jakby no na przykład w odzieży sportowej, czy w kurtkach nylon, czy poliester, poliamid nie jest czymś złym. Tak, to mówimy o takiej codziennej po prostu Tak, mówimy o takiej, odzieży. że no na przykład jak chcemy sobie kupić, dajmy na to marynarkę, to dużo lepszą marynarką będzie, nie wiem, wełniana, jedwabna, kaszmirowa, to już taka premium półka, ale też no, dużo lepsza to będzie marynarka, czy nawet powiedzmy zwykle z niższej półki, ale też jakościowa bawełna czy wiskoza, niż ten poliester, tak, wcześniej wspomniany. Więc jakby to są takie jakby kwestie, które możemy brać praktycznie zero-jedynkowo, że to będzie lepiej.
Ale tak ogólnie to jakby każde włókno ma swoje indywidualne właściwości i zastosowanie. Czy to na przykład latem zwykle fajniej się sprawdza tencel, wiskoza, kupro na przykład, bo one mają taki chłodny chwyt i one są zwykle tak fajnie odpowiednie są do sukienek, do jakichś bluzek, topów i tak dalej. I bardzo fajnie też się układają, dają dużą Są przewiewność. To są klejące też te zwykle. tkaniny, które ja bardzo lubię właśnie szczególnie latem. Chociaż wydawałoby się, że lato len, ale wiesz co, len na przykład w moim przypadku nie zawsze, kiedy jest już naprawdę tak bardzo gorąco, to gdzieś tam ta wiskoza na przykład dla mnie wtedy jest idealnym rozwiązaniem i też te materiały bardzo ładnie się układają. Także to, że są sztuczne. Bo one są z tej kategorii sztucznych. Dokładnie, bo ja zawsze mylę te sztuczne i syntetyczne. Sztuczne. Tak, sztuczne to nie są złe. Tak, właśnie, to nie są, one nie są złe. Są po prostu wytworzone sztucznie, sztuczny sposób, w sztuczny tak, sposób, ale natomiast są bardzo fajne tkaniny. tak, tak. One pochodzą z naturalnych surowców, Dokładnie. zwykle z celulozy, ale Tak. wytworzone są w sposób sztuczny, stąd ta nazwa, Stąd że są ta nazwa. sztuczne. Ale mają świetne właściwości, dokładnie Dokładnie. tak. I są świetnymi zamiennikami. Także Pomyślałam w ogóle jeszcze o jednej rzeczy. Tak jak wymieniłaś te kategorie i były te naturalne pochodzenia zwierzęcego, to jest w ogóle też coś, z czym często się spotykam, a o czym mało się mówi. Wiele osób mówi, że jeżeli coś jest pochodzenia zwierzęcego, wiesz, oni nie chcą tego nosić, ale to jest taka w sumie ciekawostka, że te rzeczy pochodzenia zwierzęcego, o czym ty na pewno wiesz, że te owce muszą być na przykład strzyżone, żeby pozbywać się, wiesz, tego nadmiaru tej wełny. Jest takie słynne zdjęcie w internecie, wiesz, niestrzyżonej długo owcy i to jest też taka, myślę, ciekawostka dla wielu osób, bo myślę, że nie wszyscy sobie z tego zdają sprawę, a bardziej chodzi w tym wszystkim o to, w jakich warunkach to wszystko się dzieje, żeby to było takie właśnie etyczne, jak już mówimy o etyce w tej modzie, to, że tak, i tu trzeba być ostrożnym, bo rzeczywiście jest tak, że może być tak, że na przykład wełna, może jakby samo pozyskiwanie może niekoniecznie, ale już na przykład hodowla owiec merynosa, zaopiekowanie nimi może być nieetyczne Tak. albo etyczne. Tak? Do tego mamy certyfikaty, które mogą nam to potwierdzić. To jest oddzielny, kolejny temat, ale rzeczywiście może tak być. Tak samo na przykład jedwab może być wytwarzany w sposób nieetyczny, niestety, a może być w sposób etyczny. Tak? Więc tutaj no jest to temat, jakby powiedziałabym, oddzielny do rozmowy. tak. Natomiast nie powinniśmy być takiego jakby zero-jedynkowego, że to już na pewno jak jest coś wełniane, no to wełna, to po prostu owca cierpiała, koniec i w Dokładnie. ogóle na pewno było źle, bo to nie jest Ta tak do owca końca. nawet musi być strzyżona, nawet jak ma to nie iść na tą tkaninę, to i to na przykład dla mnie było takim dużym zaskoczeniem, o czym się tam dowiedziałam, wiesz, parę lat temu w ogóle dopiero, Tak. że to musi zostać tak czy inaczej wykonane, to strzyżenie no i fajnie, kiedy po prostu to wszystko jest w takich etycznych warunkach i później możemy ze spokojem zakładać te nasze wełniane ubrania. Dobrej jakości ubrania to jedno, ale później, żeby one przetrwały z nami lata, to trzeba o nie dbać, bo wysoka jakość nie oznacza, że to są ubrania niezniszczalne i można je po prostu wrzucić do pralki, rozwiesić byle jak i tak dalej. Wręcz przeciwnie, zwykle o tą lepszą jakość trzeba jeszcze bardziej dbać. Tak. Jakie ty masz sposoby sprawdzone na to? To prawda, wiesz co, ja już myślę, że w ogóle po latach pracy z tymi ubraniami tak już czuję, co muszę potraktować nieco delikatniej, a z czym się mogę tak obchodzić dosyć luźno. Natomiast myślę, że kiedy się zaczyna tę swoją przygodę, dobrze do tych naturalnych tkanin szczególnie podejść w taki delikatniejszy sposób, jeżeli chodzi o pielęgnację, pranie. Czyli na przykład zaczniemy od prania. Część rzeczy myślę, że warto oddać do pralni chemicznej w stylu garnitury wełniane. Ja nie ukrywam, że zdarza mi się wełniane spodnie garniturowe wyprać w pralce. Mi też. Przyznaję się do tego, ale wiem też, które spodnie garniturowe mogę. Wiem, że to, co mam na sobie, mogę wrzucić do pralki i będzie okej, ale jeżeli to jest już na przykład taka flanela, nie. Dlatego, jeżeli na początku nie mamy tego wyczucia, myślę, że spokojnie możemy oddać to do pralni i spać wtedy, wiesz, spokojnie, dokładnie. Natomiast plusem wełny jest to, że jej też nie trzeba tak często prać. Wełnę dobrze jest odwiesić, przewietrzyć i naprawdę to nie są rzeczy, które będą miały jakiś nieprzyjemny zapach, czy będą takie nieświeże, jak to jest, nie wiem, w przypadku na przykład bawełnianych t-shirtów. Często tych rzeczy nie nosimy, wiesz, bezpośrednio na ciele. To pranie każde też niszczy jednak w jakiś sposób rzeczy, więc myślę, że tutaj dobrze o tym pamiętać. Wełnę zawsze suszymy na płasko. Rozkładamy na przykład ręcznik, na tym kładziemy taki wełniany sweter i w ten sposób ją suszymy, żeby ona się po prostu nie wyciągała, bo powieszona
może potem całkowicie stracić fason. Takie rzeczy bardzo delikatne, o które też trzeba wyjątkowo dbać, to będzie też wiadomo kaszmir, jedwab. Natomiast w przypadku rzeczy jedwabnych, przyznam szczerze, że bardzo rzadko oddaję je do pralni, a często piorę je w szamponie do włosów. Nie mam specjalnego środka do jedwabiu, zawsze zapominam, żeby zamówić je. Generalnie tak to wygląda, nie oszukujmy się. I ja to piorę w po prostu szamponie i muszę przyznać, że naprawdę w praniu jestem mistrzenią, bo kiedyś w takiej jedwabnej koszuli jadłam hot doga z musztardą i keczupem. No i ta musztarda z keczupem, wiesz, stworzyły takie dzieło po prostu od góry do dołu. Byłam przekonana, że to już jest skazane na niepowodzenie, bo to była taka kremowa koszula. I doprało się właśnie w tym szamponie. Także polecam spróbować i dać temu szansę. Temperatury zawsze takie neutralne, nie bardzo zimne, nie bardzo ciepłe i u mnie to się sprawdza. Ale jeżeli nie mamy pewności, to ja bym wtedy w sumie chyba oddała takie rzeczy do pralni. Nie ukrywam, że ja nie jestem jakąś tutaj mistrzynią przetrzymywania takiego dobrego ubrań, ale kilku rzeczy pilnuję. Na przykład, żeby marynarka zawsze była wywieszona. No bo aż się prosi po prostu, żeby ona, wiesz, nie była zgnieciona gdzieś tam w tej szafie, ale na przykład swetry trzymam złożone w kostkę. Żeby włókna się nie rozciągnęły, Dokładnie, ale widziałam na przykład u niektórych, że tworzą sobie taką, wiesz, estetyczną tą garderobę i że swetry są rozwieszone, ale ja mam na przykład takie obawy, że te swetry mogą się w sumie powyciągać. Mogą. Bo jednak tak samo jak z suszeniem, prawda? Dzianina traci ten fason, więc ja osobiście gdzieś tam trzymam je rozwieszone i staram się je trzymać na osobnych wieszakach, jakieś te jedwabne koszule. Z bawełną, lnem już się tam, czy z wiskozą nie bawię tak bardzo, ale te porządniejsze ubrania warto po prostu gdzieś tam trzymać, wiesz, bardziej tak luźno, swobodnie. Ale bym zajrzała do twojej szafy. Nie polecam, jest tam straszny bałagan. Ja jestem ciekawa, jakbyś, wiesz, wpadła do mnie. Bez zapowiedzi. Jakby wyglądała taka, wiesz... jakby to wyglądało, taka przebudowa, tej szafy, no. Pewnie walczyłabym i mówiła, nie, tego nie oddam, to zostawiamy, bo ja to miałam, wiesz, ostatni raz 5 lat temu. Niestety przyznaję, że mam parę takich rzeczy, które trzymam, z którymi się nie mogę rozstać. No i za każdym razem, wiesz, jak robię porządek szafy, bo ja w swojej szafie porządek robię raz w roku. Nie wiem, jak ty u siebie to, wiesz, czy to co jakiś czas robisz, czy jak to wygląda, ale ja u siebie raz w roku robię porządek w szafie i ja wtedy robię wyprzedaż szafy. Zazwyczaj robię to stacjonarnie, w formie takiego eventu, już chyba, wiesz co? 5 lat z rzędu robiłam coś takiego i to były w ogóle super wydarzenia, gdzie przyjeżdżały moje obserwatorki z całej Polski. To jest coś, przy czym miałam ogromną frajdę, bo wiesz, można się zobaczyć na żywo i przyjeżdżają naprawdę fajne dziewczyny. Czasami przyjeżdżają po kilku lat z rzędu. No i w ten sposób ja po prostu czyszczę tę szafę, bo można, wiesz, na bieżąco gdzieś tam te rzeczy pozbywać się ich, wydawać, wymieniać, sprzedawać. Ale ja nie mam w sobie takiej regularności i gdzieś po prostu przychodzi jeden dzień, kiedy mówię dosyć, to jest ten moment. Już się przelało, jest Robimy za dużo, porządek. robimy porządek. Tak, zazwyczaj to jest tak, że narzeczony powie, tu już się nie da wytrzymać, wszędzie są te ubrania. I wtedy ja mówię, okej, dobra, zabieramy się za to. A jak to wygląda u ciebie? Czy ty trzymasz właśnie, to tak już wiesz, z ciekawości pytanie, czy ty masz porządek w szafie i faktycznie potrafisz tam dbać o to regularne, wiesz, sprzątanie jej, wymianę tych ubrań? Tak, ja robię przegląd szafy tak co 3-4 miesiące około. To regularnie. Tak, regularnie, dlatego że ja znowu jestem osobą, która nie lubi mieć za dużo rzeczy, irytuje mnie to, nie tylko w szafie, ale w życiu też. Nie lubię mieć mało, znaczy nie jestem minimalistką absolutnie. Też lubię zmieniać, lubię coś tam eksperymentować, ale wiesz, jak mam tak po prostu porządek taki w tej szafie, to łatwiej mi się rano tworzy stylizację. A że jestem mamą i prowadzę markę odzieżową i mam, wiesz, jeszcze klientów i wiele rzeczy na głowie i niedawno skończyłam pisać książkę, to no, po prostu mam dużo tych obowiązków w ciągu dnia. Chcę wyglądać dobrze, ale nie chcę poświęcać na to wiele czasu. I to mi daje takie rozwiązanie, nie? A To jeszcze prawda. powiem, że tam wspomniałaś o tych rzeczach takich sentymentalnych, nie? Ja zawsze polecam, żeby te rzeczy gdzieś tam, jeśli nie chodzimy w nich, ale nie chcemy się ich pozbyć, bo to jest ten sentyment, to żeby one nie zajmowały nam zbyt dużo miejsca w tej szafie, do której zaglądamy codziennie, tak? Żeby one nie powodowały, że nagle 1/4 szafy to są te rzeczy sentymentalne i de facto wydaje nam się, że mamy dużo więcej tych rzeczy, niż rzeczywiście w nich chodzimy. Więc warto gdzieś tam mieć to w oddzielnym.
Mam jeszcze, wiesz co, taki pomysł, jeżeli chodzi o sprzątanie szafy i uporządkowanie. I właśnie tak jak mówisz, żeby chociażby łatwiej było nam rano stworzyć coś z tego, bo jednak kiedy wszystko tam jest, wiesz, powciskane i nie wiemy do końca, co mamy, no to jest to dużo trudniejsze. Ale wiem, że taki porządek w szafie wiele kobiet przeraża, bo wiesz, to się wydaje być takim ogromnym zadaniem i ta szafa to jest taka otchłań po prostu, gdzie nie wiadomo, co jest. I ja na przykład mam ze swojej strony taką radę, która się po prostu u mnie sprawdza, bo też mam co jakiś czas, wiesz, ten moment, kiedy patrzę i mówię, o matko, co tu się wydarzyło, ja w ogóle nie wiem, co mam. Potem, wiesz, odkrywam za jakimś swetrem, że o, jest tam fajna rzecz, szkoda, że już minęło lato, a ja jej nie założyłam, bo zapomniałam, że jest. I to, co wiesz, co u mnie się sprawdza, to co się sprawdza w wielu aspektach życia przy takich porządkach, podzielenie sobie tego na małe części. Ja nigdy nie sprzątam całej szafy naraz, bo wtedy wyrzuciłabym to na podłogę, usiadła, rozpłakała się i poszła obejrzeć serial i to leżałoby przez tydzień. Katastrofa. Robię to po jednej szufladzie albo po jednej, wiesz, półce. I bardzo często jest tak, że zrobię tę jedną półkę i mówię, dobra, to zrobię jeszcze jedną. I wtedy, wiesz, jakoś tam Krok po kroku to robię. I to się na przykład sprawdza u mnie. Natomiast pytanie, co jeszcze może być, wiesz, taką wskazówką przy porządkowaniu tej szafy? Jak mamy ubrania poukładane, czy to kategoriami, czy też kolorami, w zależności od tego, jakie mamy możliwości w naszej szafie czy garderobie, tak? Czyli na przykład, jak mamy taką możliwość, że na przykład możemy oddzielnie marynarki, oddzielnie sukienki, oddzielnie koszule, spodnie i tak dalej poukładać, to jest jedno, co się bardzo fajnie sprawdza. Albo jeśli nie, to też, albo i nawet wśród tych kategorii kolorami to poukładać, albo w ogóle kolorystycznie sobie ułożyć te ubrania, bo to nam ułatwia tworzenie stylizacji w taki sposób, że na przykład kiedy biorę sobie fuksjową marynarkę i chcę pod to biały top, to często tych białych rzeczy mamy kilka. I teraz sięgam od razu do sekcji, gdzie mam białe rzeczy, patrzę sobie i jakby od razu jestem tu, gdzie jestem. A w momencie, gdy one są kolorystycznie porozwalane po całej szafie, czy porozwieszane, no to tak jakby patrzę, czy to ten top? Nie, to nie ten, to ten, to nie ten. I najczęściej okazuje się, że to jest ten ostatni, który tam, wiesz, odkryłam. I nawet do końca nie wiemy, co tam jest. Tak, to jest super pomysł. Kolorystycznie to bardzo ułatwia. Kolejna rzecz, taka może drobna, ale robiąca bardzo dużą zmianę, wymiana wszystkich wieszaków na takie same. Tak. Bo to powoduje nam taki estetyczny porządek, bo nagle jak mamy małe wieszaki jakieś tam gdzieś na promocji, gdzieś tam dostałyśmy, czasem ktoś nam dorzucił, zatem jeszcze sprzed lat z domu przywiozłyśmy, jak się przenosiłyśmy na studia i tak dalej. Jest tam po prostu bardzo kolorowo z tymi, że tak powiem, wieszakami. No to w momencie, gdy mamy je wszystkie takiej samej wielkości, takie same, to widzimy dokładnie, one jakby te wszystkie ubrania są w tym samym miejscu i widzimy, jak mamy na przykład marynarki powieszane, czy jakieś bluzki, czy sukienki, no to widzimy dokładnie, każdy nam wystaje, tak? A jak jest jakiś cienki, to jest tu pochowany, tutaj. Tu coś tak? spadło, tu się zsunęło. Tak. No i nie widać, one się gdzieś tam chowają. No to taka w sumie podstawowa zasada, ale jeszcze obserwuję takie, no że jeden wieszak równa się jedno ubranie, tak? A nie, że na jednym wieszaku po prostu, wiesz, 500 rzeczy. Znaczy, ja też wiem, że no, mamy różne warunki, różne możliwości, tak? Że tak powiem. No jak mamy bardzo mało miejsca, no to jakoś musimy to zagospodarować. Wiadomo, że wtedy nie ma wyjścia. Ale jeśli już mamy taką możliwość, no to zdecydowanie na oddzielnych wieszakach, bo to po prostu łatwiej się patrzy na tą szafę i się tworzy, tak? To jest super pomysł też z tymi kolorami i ja osobiście w swojej szafie też coś takiego mam. Naprawdę to było dla mnie po prostu takim game changerem totalnym, bo tak jak mówisz, chcę biały t-shirt czy cokolwiek białego, wiem w jakim kolorze czegoś szukam i potem tylko patrzę. T-shirt, koszula, nie wiem, tam top, cokolwiek, także to jest super sposób. Ja bym jeszcze dodała, że czasami potrzebne nam są też inne wieszaki na inny rodzaj odzieży, czyli na przykład na marynarki tak naprawdę najlepszymi wieszakami są te z szerokimi ramionami. Minus jest ich taki, że one dużo miejsca zajmują w szafie. Ja jestem fanką marynarek, więc mam tych marynarek trochę, przyznam. No i jak, wiesz, wieszam je na tych szerokich wieszakach, no to bardzo dużo miejsca mi zajmują. Pół szafy jest zajęte, wiesz, paroma garniturami często wtedy. Tak, no ale jak ktoś chce tak powiedzmy wzorowo zarządzać tą szafą, no to i ma na to przestrzeń, no to są najlepsze wieszaki, czy to na właśnie marynarki, czy też na płaszcze, dlatego że te szersze ramiona powodują, że nie ma jakby wybrzuszeń później w ramionach. Mamy też takie specjalne, cieńsze, welurowe
wieszaki, które są odpowiednie do jedwabiu, tak? No bo na przykład jeżeli mamy drewniane czy jakieś metalowe, czasami no, jedwab jest bardzo delikatnym materiałem, więc mogą się gdzieś tam zahaczyć, a te takie welurowe... Często spadają z tych drewnianych No jednak. właśnie, i też spadają, dokładnie, a na nich się trzymają. No i też na przykład szerokość tych wieszaków, na to też warto zwrócić uwagę. No, mamy takie cieńsze, które nam zrobią więcej miejsca w szafie, albo szersze, które takie klasyczne, które będą więcej miejsca zajmować. Tak, to są bardzo fajne, takie konkretne wskazówki. Cieszę się, bo większość z nich stosuję, także wiesz, gdzieś tam robiłam to bardziej na wyczucie, ale faktycznie to jest coś, co u mnie też osobiście się sprawdza i co pomaga tę szafę uporządkować. To co, moi drodzy, pogadałyśmy trochę, nie? Z Karoliną. Karolina, fajna dziewczyna. Zofia również. Bardzo się cieszę, że się, jeszcze raz to powtórzę, bardzo się cieszę, że się mogłyśmy na żywo spotkać. Ja również. Ale wy dajcie znać w komentarzu, jakie macie przemyślenia po tym odcinku. Co wam się podobało, z czym może się nie zgadzacie. Śmiało dawajcie znać. I jesteśmy też właśnie ciekawe tych waszych sposobów, bo przyznam szczerze, że ja od moich obserwujących bardzo często dostaję różne ciekawe rady właśnie w różnych tematach, także jestem pewna, że możecie się tutaj podzielić z nami różnymi ciekawymi sposobami na przechowywanie, pranie, czy na waszą w ogóle wizję tej szafy kapsułowej. To co, dzięki Karolina za rozmowę. Dziękuję ci bardzo. Wam również bardzo dziękujemy, że byliście z nami.